Lekcja pod tytułem Wzory skróconego mnożenia, czyli coś, co nie wszyscy uczniowie kochają, a niektórzy zastanawiają się, po co to w ogóle jest. Najpierw opowiem, jak to działa, a później uzasadnię Ci, że warto się tego uczyć. Pierwszy wzór, który poznajemy zazwyczaj w szkole, jest taki. A plus b do kwadratu, a kwadrat równa się a kwadrat plus 2b plus b kwadrat. Co to znaczy? A, zarówno literka a, jak i literka b symbolizują jednomian. Czyli na przykład jak mamy takie wyrażenie, powiedzmy 4x dodać 2y do kwadratu, to całe 4x to jest a całe 2y to jest b. Tak to należy pamiętać. I dopiero teraz możemy policzyć, korzystając sobie ze wzoru skróconego mnożenia, czyli a do kwadratu to jest 4x do kwadratu. 4x do kwadratu to ile będzie? 16x kwadrat. Dodać teraz 2 razy a razy b, czyli 2 razy a, czyli 4x, razy b, czyli 2y. Mamy 2 razy 4 to 8, razy 2 to 16, x razy y, xy, czyli tu mamy 16xy. I teraz dodać b do kwadratu, dodać, a b to jest 2y, czyli 2y do kwadratu, czyli 4y kwadrat. O! Tak to się liczy. Ale i często tak się zdarza, uczniowie mówią, zaraz, przecież jak mam to 4x plus 2y do kwadratu, to nie pamiętając tego wzoru skróconego mnożenia, ja sobie to załatwiam w ten sposób. Piszę 4x plus 2y razy 4x plus 2y. No bo to jest w końcu tak, robi się kwadrat, mnoży się przez siebie. Ja mówię, ok, policzmy to. Proszę bardzo, liczymy. Pierwszy razy pierwszy, 4x razy 4x, 16x kwadrat. Teraz 4x razy 2y, to mamy 8xy. Teraz 2y razy 4x, to mamy 8xy. I 2y razy 2y, to mamy 4y kwadrat. Trzeba jeszcze przeprowadzić redukcję wyrazów podobnych. O, tu mamy wyrazy podobne. Więc mamy 16x kwadrat plus 8 dodać 8, 16xy plus 4y. No oczywiście dostaliśmy to samo, zauważ. O, ta metoda czy ta metoda dała nam to samo. Tu jest oczywiście szybciej, dlatego ta nazwa skrócone. Stąd ta nazwa skrócone, bo o jeden krok mniej, trochę roboty mniej. Ale uczniowie, ponieważ taką mają naturę, mówią, a mam w nosie te wzory skróconego mnożenia, ja sobie będę po prostu przemnażał. Dobry jestem w przemnażaniu, dobry jestem w redukcji wyrazów podobnych. Okej, ja będę przemnażał, a wzory skróconego mnożenia tylko mi obciążają mózg. Za chwilę będę próbował przekonać, że to nie jest prawda, że warto się uczyć. Póki co, na razie poznaliśmy pierwszy wzór i dowiedzieliśmy się, jak działa. No i mam nadzieję, że przekonałem, że rzeczywiście jest krócej. Drugi wzór. Wygląda tak. Różni się tylko tym minusem. O, jak tu się pojawia minus, to i tu się pojawia minus. Reszta jest taka sama, czyli sens jest taki sam, czyli na przykład 4x minus 2y, czyli to jest całe a to jest całe b. No liczymy wedle tu oczywiście do kwadratu, liczymy wedle tego wzoru a do kwadratu, czyli 4x do kwadratu mamy 16x kwadrat. Teraz minus 2b, czyli minus i znowu 2 razy a razy b. To jest 16xy i plus b kwadrat, czyli 4y kwadrat. Jedyna różnica w tym minusie. No i znowu słowo skrócone też tutaj zadziała, bo można to zrobić dłuższą metodą, czyli napisać to samo, czyli po prostu wykonać to mnożenie. I dostaniemy ten sam wynik. Tylko o jedno przekształcenie mniej, więc tych skrótów mogą mówić uczniowie, wcale nie ma tak dużo. Mam o jedno przekształcenie mniej, co to jest. No dobra, ale na razie poznaliśmy drugi wzór skróconego mnożenia, trzeci. O taki. A plus b razy a minus b to jest a kwadrat minus b kwadrat. Czyli jak mamy 4a plus 2x, 4a minus 2x, to jest a, i to całe jest b, to całe jest b, no to w wyniku dostajemy a do kwadratu, czyli 4a do kwadratu, a więc 16a kwadrat
minus b kwadrat, czyli minus, a b to jest 2x, 2x do kwadratu to jest 4x kwadrat. No i znowu jest szybciej. Jest szybciej, no ktoś powie, to ja sobie powymnażam, też to dostanę. Masz rację, też to dostaniesz. Więc teraz po co się uczymy tych 3 wzorów skróconego mnożenia, a w liceum albo w niektórych klasach w gimnazjum jeszcze parę innych wzorów się poznaje. Są 3 uzasadnienia. Uzasadnienie numer 1. Bo szkoła tak każe. Pasuje ci takie uzasadnienie? Większość uczniów mówi, tam. Ci, co rozsądniejsi, jednak traktują szkołę poważnie i uczą się. Drugie uzasadnienie. Czasami się przydają wzory skróconego mnożenia do sprytnych obliczeń. O, popatrz, takie mam 2 zadania. Policz 305 do kwadratu albo 190 do kwadratu. Można zastosować metodę siłową, czyli po prostu napisać 305 razy 305 i pod krechą mnożyć. Ale jak ktoś będzie sprytny, to powie tak, zaraz, przecież 305 to jest to samo, co 300 dodać 5. A więc 300 do kwadratu to jest to samo, co 300 dodać 5 do kwadratu. A to już umiem policzyć, bo łatwo się podnosi do kwadratu 300 i 5 też do kwadratu łatwo się podnosi w pamięci, więc korzystając z tego wzoru, szybko to policzę. Na tej samej zasadzie powie, zaraz, 190 to jest przecież 200 minus 10, a więc 190 do kwadratu to jest to samo, co 200 minus 10 do kwadratu. Łatwo podniosę 200 do kwadratu, łatwo podniosę 10 do kwadratu, w pamięci to zrobię i skorzystam z tego wzoru i tutaj szybko to policzę. To już jest niezły argument, myślę, ale ktoś powie, zaraz, to rzadko takie rzeczy się robi przecież. Jak mam takie zadanie, to sobie normalnie w życiu wyjmuję kalkulator i sprawa załatwiona, prawda? A kalkulator mam w telefonie. Nie przekonał mnie pan. Dobra, to teraz najcięższe armaty wyciągam. Mój drogi książę i droga księżniczko, mianowicie tak naprawdę po to wam każą uczyć się tych wzorów skróconego mnożenia, ponieważ one się przydadzą do upraszczania wyrażeń algebraicznych w czasie testu gimnazjalisty i w czasie matury. Pewnych zadań nie ruszysz, nie kwikniesz nawet, jak nie będziesz znał wzorów skróconego mnożenia. Popatrz, dam ci prosty przykład, a gwarantuję ci, że on jest banalny w porównaniu z tym, co się pojawi na teście bądź na maturze. Oto masz taki wyrażonko i mówią ci przekształć iloczyny. Przekształcone iloczyny. Proszę bardzo. Jak nie znasz wzoru skróconego mnożenia, no to nie wiesz, jak dalej ruszyć. Ale jak znasz, to wyrażenie kojarzy ci się na przykład z tym wzorem skróconego mnożenia. Prawda? Popatrz. To jest a do kwadratu. To jest b do kwadratu. Jak będzie wyglądało a? Skoro to jest a do kwadratu, to a to jest po prostu 10z. A jak będzie wyglądało b? 5y. 5y do kwadratu to jest 25y kwadrat. 10z do kwadratu to jest 100z kwadrat. Aha, to w takim razie to wyrażenie mogę zapisać, znając wzór skróconego mnożenia, jako 10z plus 5y, 10z minus 5y. Fajnie? Ale czegoś takiego nie będzie na maturze czy na teście. Będzie o coś takiego. Uprość wyrażenie. I to też, zapewniam cię, jest delikatne. Zazwyczaj one będą miały bardziej brutalną postać. I teraz, umiejąc przekształcać na iloczyny dzięki wzorom skróconego mnożenia, już wiesz, że nad kreską sobie wpisujesz, proszę bardzo, już to wpisuję, co przed chwilą otrzymałem. Robimy krechę ciach. Pod krechą jest to, co było. I co teraz mogę zrobić? Kto wie? Tak naprawdę ciach, skrócić. I zostaje mi 10z plus, zmażemy, żeby było prawdziwe, to trzeba zmazać, minus 5y. I to jest dopiero uproszczenie, które jest wykonalne wtedy i tylko wtedy, gdy znasz wzory skróconego mnożenia. No tu wymyśliłem przypadek na wykorzystanie tego trzeciego, ale i pierwszy i drugi, jak również te, które poznasz w liceum bądź technikum, też się w takich sytuacjach bardzo przydają. A nie da się absolutnie nic z tym